Cześć! Jeśli widzieliście moje poprzednie testy, na pewno zauważyliście, że lubię Was zabierać w ciekawe miejsca. I dziś w jednym z takich miejsc właśnie się znajdujemy. Z racji tego, że sprzęt, który otrzymuję, jest często skierowany do wąskiego grona odbiorców, lubię, kiedy oni odwalają za mnie robotę. Tym razem przywędrowała do mnie najnowsza propozycja firmy Logitech, skierowana do fanów czterech kółek. Kierownica G923. Zapraszam na test i recenzję w wykonaniu fanów wirtualnych spalin. Na początek troszkę teorii. Logitech G923 to najnowsza kierownica w ofercie producenta, będąca bezpośrednią następczynią uznanych modeli G920 oraz G29. Jak widzicie, na pierwszy rzut oka modele te niewiele się od siebie różnią, jednak nic bardziej mylnego. Prawdziwe różnice kryją się wewnątrz obudowy. G923 jako pierwsza kierownica na rynku dostarcza graczom obsługę nowatorskiej technologii TrueForce, której zadaniem jest oddanie jeszcze większego realizmu z jazdy wirtualnymi pojazdami. Okej, powiecie pewnie, no dobra, ale przecież takie bariery posiada już doskonale znany force feedback. No, nie do końca. W skrócie, sprzęt posiada dedykowane podzespoły, które w czasie rzeczywistym analizują dane z silnika fizycznego oraz dźwiękowego gry, przetwarzając je na wibracje oraz sprzężenie zwrotne adekwatne do sytuacji na torze. Oznacza to mniej więcej tyle, że kierownica jest w stanie rozpoznać, po jakim podłożu jedziemy, jakie przeciążenia oddziaływują na pojazd, czy jaki wykonujemy aktualnie manewr. Przejdźmy jeszcze szybko przez pozostałe elementy zestawu. Pedały ze szczotkowanego aluminium, umieszczone na solidnej podstawie posiadające zabezpieczenie przed ślizganiem po dywanie, koło kierownicy z 900-stopniowym obrotem, kolorowe diody sygnalizujące obroty silnika, kompatybilność z PS4, PS5 oraz PC na zasadzie plug and play. To samo w przypadku Xbox One oraz Xbox Series X, ale tutaj wymagany jest dedykowany tym konsolom model. No i oczywiście wykonanie stojące na najwyższym poziomie, skórzane obszycia, wysokiej jakości tworzywa sztuczne i już wspomniane aluminiowe pedały. Wszystko to sprawia, że na pierwszy rzut oka widać, że mamy do czynienia z produktem klasy premium. Okej, czas oddać sprzęt w ręce fanów czterech kółek. Więc tak, moje takie pierwsze odczucia z tej kierownicy, jako totalnego laika, są takie, że nie mogę zrozumieć bardzo późnej reakcji jakby na skręcanie, ale to tak jak mówię, doświadczenie zupełnie nie mam z kierownicą. Pewnie też kwestia gry i pewnych ustawień i dla mnie osobiście pewnie to też jest kwestia ustawień, zbyt delikatny opór kierownicy, którego tutaj nie czuję i może dlatego też macham jak łyżką w maśle. Przez co ta gra nie jest dla mnie komfortowa. Ale to może tylko i wyłącznie brak mojego doświadczenia. Myślę, że jakbym jeszcze chwilę pograł, to by się polepszyło. To dohamowywanie i tak dalej, myślę, że tu jest bardziej już kwestia samej gry, niżeli i mojego doświadczenia, które jest totalnie zerowe, tak jak wspomniałem. To tak, przy tej grze i przy tych ustawieniach, parametrach kierownicy totalnie inna bajka. Nawet dowodem na to jest moja wygrana. Ale to już pominąwszy, zupełnie inne sterowanie, odpowiednia reakcja na skręt. Totalnie coś innego, nie da się tego porównać. To wygląda tak jakby, nie wiem, w tamtej grze nie była podłączona kierownica, a w tej zaczęło to po prostu działać, tak? Więc totalnie 180 stopni zmiana całości, począwszy od reakcji na skręty, począwszy od trudności skręcania i teraz to była przyjemność. Tyle.
Petarda. Super. Naprawdę niesamowite wrażenie. Pierwszy raz grałem i na VR-ze, i na takiej kierownicy. Jest super wrażenie. Mega realistycznie. Trochę dłużej pograć i jak w rzeczywistości. No właśnie, bo ty grałeś tutaj Gran Turismo z Trueforce'em, wcześniej Projekt Cars trójka bez Trueforce'a. No to jak niebo do ziemi. Tam się prawie nie czuło tego, jak się jechało, a tutaj naprawdę no można to super wyczuć. Fajnie się złożyć w zakręt, wszystko czuć każdą nierówność, jak auto reaguje i tak dalej. Nie? Naprawdę petarda. No super, zdecydowana różnica w stosunku do tej poprzedniej gry, która miała tą funkcję wyłączoną. Przede wszystkim czuć to, jak bardzo zmienia się to naprężenie na kierownicy w zakrętach. Przy mocniejszym dokręcaniu, dociąganiu zakrętu od razu czuć to, że już kończy się przełożenie tej kierownicy i że nie ma sensu ciągnąć dalej. Tak samo fajne wrażenie stwarza ta kierownica, nie wiem, że doskonale czuć, w którym momencie łapiemy lewą lub prawą stronę toru. Naprawdę, zupełnie inne wrażenie. Dodatkowo jeszcze te gogle VR powodują to, że się czujemy naprawdę jak w samochodzie. Jedyny dylemat miałem tylko to okulary, które mi lekko parowały, ale poza tym super, naprawdę. Udało się nawet wygrać. No i same wrażenia z tej gry też są bardzo pozytywne. Jeździłem chyba w tą grę na poprzednim modelu kierownicy, albo z 2 modele wstecz, jest duża poprawa. Naprawdę, zupełnie są to różne odczucia w stosunku do tych starszych wersji tej kierownicy. Myślę, że spokojnie mogę polecić. Jak sami słyszeliście, G923 stanowi świetną namiastkę realnych doznań płynących z jazdy prawdziwym samochodem. Oczywiście nigdy nie zastąpi tego w 100%, ale fani wirtualnych wyścigów powinni przychylnym okiem spojrzeć w stronę najnowszej propozycji Logitecha. Jeśli ciekawią Was wady urządzenia, to śmiało można stwierdzić, że nie ma ich zbyt wiele. Największą jest oczywiście zaporowa cena, która nie zrobi wrażenia chyba tylko na ultrafanach ścigałek. Dla mnie kolejną wadą jest głośność kierownicy, która w momencie, kiedy pracuje, potrafi zdenerwować domowników układających się do snu. Szczególnie jeśli Twoje miejsce gracza znajduje się w pokoju sypialnianym. Następnym mankamentem dla mnie osobiście okazał się brak wejścia słuchawkowego, przez co mocno utrudnione jest korzystanie z przewodowych zestawów. Kolejnym uchybieniem, ale już takim trochę znalezionym na siłę, jest niewielka ilość tytułów, które aktualnie wspierają technologię TrueForce. A uwierzcie mi, oraz testerom, że właśnie ten system jest olbrzymią kartą przetargową tego urządzenia. Cieszyć nas może jednak fakt, że G923 została zaprojektowana z myślą o nadchodzącej generacji konsol, więc śmiało zakładam, że wsparcie dla tej technologii pojawi się w coraz większej ilości gier, czego sobie i Wam życzę.